Dzień dobry Państwu. Dzisiaj omówimy sobie manewr Eplaya. Manewr Eplaya jest to podstawowy manewr leczniczy służący do leczenia łagodnych napadowych położniowych zawrotów głowy pochodzących z kanału tylnego. Na poprzednim filmie omawialiśmy sobie manewr Dix-Hallpike'a, czyli manewr diagnostyczny. Zdiagnozowaliśmy manewr Dix-Hallpike'a zajętą stronę. Załóżmy, że w naszym przypadku jest to strona lewa i wiedząc już, która strona jest zajęta, możemy przystąpić do manewru leczniczego, czyli manewru Eplaya. Chory siedzi na leżance, tak samo jak do manewru Dix-Hallpike'a, w ten sposób, żeby po położeniu się chorego głowa wystawała poza krawędź leżanki, ponieważ tą głową będziemy musieli obracać. Przy zajęciu strony lewej musimy głowę chorego przekręcić w stronę lewą o 45 stopni w ten sposób. Następnie szybkim ruchem kładziemy chorego na plecy. Dobrze. Głowa odchylona jest o 45 stopni od pionu i znajduje się nieco lekko poniżej poziomu leżanki. I w tej pozycji musimy wytrzymać przez 2 minuty po zakończeniu oczopląsu, ponieważ wiemy, że zajęta jest strona lewa, to spodziewamy się, że po stronie lewej wystąpi silny oczopląs pionowo-obrotowy w kierunku górnej powieki, bo zajęty jest kanał tylny i wystąpią silne zawroty głowy. Musimy to przeczekać, aż ustąpi oczopląs i po ustąpieniu oczopląsu i zawrotów głowy musimy w tej pozycji wytrzymać jeszcze około 2 minuty. Ok. Załóżmy, że minęły 2 minuty i teraz przechodzimy do pozycji numer 2. Przekręcamy głowę o 90 stopni w stronę prawą, czyli w ten sposób. I głowa jest w tej pozycji odchylona od pionowej linii o 45 stopni w stronę prawą. Też jest odchylona nieco poniżej poziomu leżanki. W tej pozycji zawroty głowy już nie powinny występować i chory musi w tej pozycji spędzić 2 minuty. Dobrze, i załóżmy, że 2 minuty minęły. Chory tym razem całym ciałem musi się przekręcić na prawy bok. Bardzo proszę, przekręcamy się na prawy bok. Tak jest. A osoba lecząca, lekarz przekręca głowę w kierunku podłogi, tak żeby nos patrzył w podłogę pod kątem 45 stopni. W ten sposób. Nie pionowo, nie poziomo, tylko właśnie pod takim skosem 45 stopni nos patrzy w podłogę. I w tej pozycji chora spędza przez kolejne 2 minuty. Dobrze. I teraz chora podciąga nogi, podkurcza nogi, tak? Spuszcza nogi na podłogę i powoli się pionizujemy. Głowa jeszcze jest skręcona. W ostatniej fazie ruchu głowę prostujemy i pochylamy do przodu. I teraz chory odpoczywa. Dobrze. I to był właśnie manewr Eplaya na kanał półkulisty tylny lewy. W przypadku kanału półkulistego tylnego prawego sekwencja ruchów jest taka sama, tylko zaczynamy od prawej strony. To ma olbrzymie znaczenie, od której strony zaczniemy. Zawsze musimy zaczynać manewr Eplaya od strony chorej. Jeśli zaczniemy od strony zdrowej, to manewr nie będzie skuteczny. A teraz mówimy sobie na modelu diagnostycznym, jak działa manewr Eplaya w praktyce. W naszym przypadku zajęty był kanał półkulisty tylny lewy, czyli ten. I widzimy, że najpierw skręcamy chory, który siedzi, skręcamy głowę o 45 stopni w lewą stronę, po to, żeby kanał półkulisty tylny lewy był idealnie w płaszczyźnie ruchu. Następnie kładziemy pacjenta na plecy w ten sposób, z głową odgiętą troszeczkę do tyłu i widzimy, że otolity, które są w kanale, spływają do dolnej, najniższej części kanału półkulistego tylnego lewego i znajdują się w tej najniższej pozycji. Dlatego tutaj tak ważne jest to odgięcie głowy do tyłu, ponieważ uzyskujemy jeszcze niższe jakby
spływanie otolitów do tej najniższej części kanału półkulistego tylnego. W tej pozycji, może pokażę to z boku, chory przebywa przez 2 minuty. Pozycja numer 2. Pamiętamy, chory przekręca się w stronę prawą o 90 stopni. I zobaczmy, co dzieje się z otolitami. Otolity coraz bardziej zbliżają się do nieampułkowego końca kanału półkulistego tylnego lewego, czyli w kierunku przedsionka. W tej pozycji chory przebywa przez kolejne 2 minuty. Endolimfa ma swoją taką bezwładność, jest to dosyć gęsty płyn, dlatego tak ważne jest, żeby dać czas na przemieszczanie się tym otolitem, dlatego właśnie chory leży w poszczególnych pozycjach przez te 2 minuty na przykład. I następnie pozycja numer 3, przekręcamy chorego w stronę podłogi. Chory patrzy pod kątem 45 stopni w podłogę. Jak widzimy, otolity z kanału półkulistego tylnego lewego całkowicie schowały się do przedsionka, czyli kanał półkulisty tylny lewy jest pusty i w ten sposób doszło do opróżnienia kanału półkulistego tylnego z otolitów i w ten sposób wyleczyliśmy chorego. Objawy powinny ustąpić. Oczywiście wiemy, że może być różna liczba tych otolitów, może być ich kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, nigdy nie wiemy tego z góry, dlatego nie zawsze manewr Epley'a jest skuteczny za pierwszym razem, czasami trzeba go powtórzyć, można powtórzyć go na następnej wizycie u lekarza, bądź nauczyć pacjenta, jak to robić samemu w postaci tak zwanego automanewru Epley'a. Automanewr Epley'a omówimy sobie na kolejnym filmie. Trzeba powiedzieć, że manewr Epley'a jest zdecydowanie najskuteczniejszy, jeśli chodzi o leczenie łagodnych napadowych położeniowych zawrotów głowy i no, jest manewrem, można powiedzieć, pierwszego rzutu przy zajęciu kanału tylnego. A jakie jeszcze zalecenia po wykonaniu manewru Epley'a? Przede wszystkim chory powinien spać w miarę wysoko, czyli przez 2 noce na przykład powinien spać w takiej pozycji półsiedzącej. Chodzi o to, żeby ten nieampułkowy koniec kanału półkulisty tylnego był ustawiony wysoko. Jeśli chory będzie spał na płasko w ten sposób, to ten koniec nieampułkowy jest tak położony nisko i jest ryzyko, że w ciągu nocy otolity z powrotem wpadną do kanału i dojdzie do nawrotu choroby, dlatego warto, żeby chory spał w tej pozycji takiej półsiedzącej przez 2 noce na przykład. To jest jedno zalecenie. Drugie ważne zalecenie, żeby chory unikał wykonywania ruchów, które doprowadzą głowę do pozycji krytycznej i do powstania zawrotów głowy, czyli na przykład takiego odginania głowy do tyłu ze spoglądaniem do góry, na przykład przy zawieszaniu firanek, bądź takiego spoglądania do dołu z przekręcaniem głowy w bok, czyli na przykład spoglądanie pod blat stołu. Manewr Epley'a, jeszcze dodam na koniec, jest skuteczny w leczeniu zawrotów głowy pochodzących z kanału tylnego, zarówno w postaci canalolithiasis, jak i cupulorithiasis. Alternatywą dla manewru jest manewr Zemonta. Manewr Zemonta jest prawie tak samo skuteczny jak manewr Epley'a i też może być wykonywany jako manewr pierwszego rzutu, ale o manewrze Zemonta opowiem w kolejnym filmie. Myślę, że na temat manewru Epley'a to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.